W ostatnich miesiącach polskie służby zatrzymały jednego z najbardziej poszukiwanych gruzińskich worów w zakonie. Mafijnego bossa, którym interesuje się już Interpol. To nie jest przypadkowy przestępca, a książę w hierarchii mafijnej, który do Polski przyjechał z fałszywym paszportem, arsenałem broni i planem zlecenia. Co oznacza ten tytuł? Jak działają gruzińskie gangi i dlaczego Polska stała się ich nowym celem? Cześć, tu tajemnice na jednym oddechu. Dziś przyglądamy się zjawisku, które budzi coraz większy niepokój służb i społeczeństwa. Działalności gruzińskich grup przestępczych w Polsce. Kim są wory w zakonie? Jak wygląda ich struktura? Dlaczego nie weszli szeroko w rynek narkotykowy? I jakie są ich metody działania? Wyobraź sobie, że w świecie przestępczym istnieje coś na kształt mafijnej arystokracji. Wory w zakonie, czyli złodzieje w prawie, to nie są zwykli gangsterzy. To bossowie, którzy rządzą półświadkiem według własnego kodeksu. Ich słowo jest prawem, a ich historia sięga jeszcze czasów carskich i sowieckich łagrów. Wory rozpoznasz nie tylko po zachowaniu, ale i po tatuażach. Ośmioramienne gwiazdy na klatce piersiowej, symbole na dłoniach. Każdy znak to fragment życiorysu, opowieść o lojalności, zdradzie i przetrwaniu w najcięższych warunkach. W maju tego roku w Warszawie policjanci weszli do mieszkania, które na pierwszy rzut oka nie różniło się od tysięcy innych. Ale to, co znaleźli w środku, przypominało scenę z filmu sensacyjnego. Broń, amunicja, fałszywe paszporty, zagłuszarki sygnału GPS, a także telefon pełen kontaktów do mafijnych bossów z całej Europy. Zatrzymany mężczyzna nie był przypadkowym przestępcą. To wor w zakonie, człowiek, którego imię budzi respekt i strach od Tbilisi po Berlin. Służby od razu powiadomiły Interpol, bo taki boss nie działa lokalnie. Przyjechał do Polski z konkretnym zadaniem, a jego obecność mogła oznaczać początek większej wojny gangów. Co ciekawe, to nie pierwsza taka sytuacja. Już kilka lat temu w Warszawie doszło do zjazdu bossów, tak zwanej schodki, gdzie rozstrzygano spory o wpływy i podział łupów. Tam również polała się krew, a jeden z bossów został pozbawiony tytułu w obecności innych worów. Gruzińskie gangi nie przypominają chaotycznych band. To raczej dobrze naoliwiona maszyna. Zanim uderzą, długo obserwują teren. Potrafią śledzić swoją ofiarę przez kilka dni, sprawdzając jej codzienne nawyki. Gdy już wybiorą cel, działają błyskawicznie. Napad na kantorystę, włamanie do domu, kradzież samochodu. Ich metody bywają zuchwałe. Przebijają oponę, a gdy właściciel wymienia koło, w kilka sekund czyszczą wnętrze auta z kosztowności. Często wykorzystują najnowsze technologie, zagłuszarki sygnału, fałszywe dokumenty, sprzęt do otwierania samochodów bez kluczyka. Wszystko jest zaplanowane, od miejsca napadu, przez trasę ucieczki, aż po sposób ukrycia łupów. Policjanci mówią wprost. To nie są amatorzy, mają swoje kontakty, swoje kryjówki, a po udanym skoku potrafią zniknąć z Polski w ciągu kilku godzin, zostawiając za sobą tylko ślad w telefonie i mnóstwo pytań. Można by się spodziewać, że tak zorganizowana mafia spróbuje przejąć rynek narkotykowy. Ale tu pojawia się zaskoczenie. Wory w zakonie mają swój własny kodeks. Dla nich handel narkotykami to brudne pieniądze. Coś, co przynosi szybki zysk, ale też ogromne ryzyko dla całej organizacji. Poza tym, polski rynek narkotyków jest już podzielony, kontrolowany przez lokalne i ukraińskie grupy. Gruzińskie gangi wolą szybkie, spektakularne napady, włamania, wymuszenie czy przemyt papierosów. To nie znaczy, że nie próbują. Eksperci ostrzegają, że wraz z rosnącą obecnością i konfliktami o wpływy mogą w końcu spróbować wejść w narkobiznes, ale na razie wolą trzymać się tego, co znają najlepiej. Na szczycie tej przestępczej piramidy stoją wory w zakonie. W Polsce mieszka ich już co najmniej 5.
każdy z własną historią, kontaktami i siecią wpływów. To oni decydują, kto dostaje prawo do roboty, kto zostaje ukarany za nielojalność, a kto awansuje w hierarchii. Ich spotkania, schodki, przypominają narady z filmów o mafii. Tajne miejsca, ochrona, szybkie decyzje i brutalne rozliczenia. W 2022 roku w Warszawie doszło do zamachu na jednego z bossów. Jego tytuł został odebrany na oczach innych worów, a cała scena była jak wyjęta z gangsterskiego thrillera. Tytuł Wor w zakonie narodził się w radzieckich łagrach. To nie tylko prestiż, ale i zobowiązanie do przestrzegania mafijnego kodeksu, do lojalności wobec braci, do nieprzyjmowania pracy u władzy i nieposiadania majątku. W Gruzji mafia ma długą tradycję. Bossowie byli nie tylko przestępcami, ale często też politycznymi graczami, którzy potrafili wpływać na władzę i biznes. Dziś, gdy wojna i represje wypchnęły ich z Rosji i Ukrainy, Polska stała się dla nich nowym polem działania. Ich obecność to nie tylko problem kryminalny, to także wyzwanie dla służb, które muszą nauczyć się rozpracowywać hermetyczne, wielonarodowe struktury. W ostatnich latach liczba przestępstw popełnianych przez cudzoziemców rośnie, a Gruzini wyróżniają się skalą zorganizowania i bezwzględnością. Policja i CBŚP regularnie rozbijają kolejne grupy, ale gangi są mobilne, trudne do rozpracowania i świetnie zorganizowane. Ostatnie zatrzymania bossów pokazują, że Polska nie jest już tylko przystankiem. To ważny punkt na przestępczej mapie Europy. Teraz do Polski mają przyjechać śledczy z Interpolu, by przesłuchać zatrzymanego wora i sprawdzić jego powiązania z innymi przestępstwami w Europie. Czy Polska poradzi sobie z nową falą przestępczości zorganizowanej? Jak powinna wyglądać skuteczna walka z gangami o międzynarodowych powiązaniach? Czy społeczeństwo i służby są gotowe na nowe wyzwania? Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej sprawie i czy czujecie się bezpiecznie w swoim mieście.